Wyobraź sobie organizm, który przetrwał miliony lat ewolucji. Był tu nawet przed dinozaurami i potrafi zmienić sterylną szklaną klatkę, zwaną potocznie akwarium, w tętniący życiem wycinek dzikiej natury. Od razu mówię, że to nie jest zwykły zielony dodatek. To mój ulubiony materiał, który w rękach świadomego akwarysty staje się najpotężniejszym narzędziem do budowania iluzji dzikiego i naturalnego akwarium. Często niedoceniany, traktowany jako zapchaj dziura, a w rzeczywistości to cichy bohater najpiękniejszych zbiorników na całym świecie. Widziałem naprawdę przecudne akwaria zbudowane tylko z niego. Bez tego elementu nie wyobrażam sobie mojego akwarium. O czym mowa? Za chwilę się przekonacie. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Mech wodny należy do najprostszych pod względem budowy organizmów roślinnych występujących na Ziemi. Kiedy patrzymy na mistrzowskie prace konkursów aquascapingu, to właśnie mchy odpowiadają za niesamowity efekt dzikości i poczucia przemijania czasu. To one zmiękczają ostre krawędzie skał. To one sprawiają, że korzenie wyglądają, jakby leżały w wodzie od kilku lat. To bardzo znany w cudzysłowie materiał akwarystyczny, ale też tu pojawia się pewien paradoks. Z jednej strony słyszymy, że mchy są idealne dla początkujących. Wrzuć do akwarium i zapomnij. Z drugiej strony widujemy zbiorniki, w których mchy marnieją, brązowieją, albo co gorsza, zmieniają się w bezkształtną, glonowatą masę, która psuje odbiór całego akwarium. Prawda jest taka, że świat mchów jest o wiele bardziej skomplikowany i fascynujący, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. To materiał niesamowicie wdzięczny, ale pod jednym warunkiem, że zrozumiemy jego naturę. Wielu akwarystów traktuje mchy jako jedną homogeniczną grupę. Idą do sklepu i proszą po prostu o mech. A to duży błąd. To tak, jakbyśmy poszli do salonu samochodowego i poprosili po prostu o pojazd. Oczywiście nie zawsze sprzedawca będzie wiedział, jak Wam doradzić względem mchu, ale często też sami kupujący nie pytają. Różnice między poszczególnymi gatunkami mchów są kolosalne. Nie tylko w wyglądzie, ale przede wszystkim w tym, jak rosną, jak reagują na światło i to, co kluczowe dla nas, do jakiej roli w aranżacji zostały stworzone przez Matkę Naturę. Jeśli do tej pory traktowałeś ten temat po macoszemu, dzisiejszy film zmieni Twoje podejście do tego zielonego akcentu w Twoim akwarium. W dzisiejszym filmie macie typowe 2 w 1. To naturalne połączenie 2 serii na moim kanale, które pewnie powinniście już dobrze znać. Aquascaping, czyli serii, w której opowiadamy o trudnej sztuce aranżacji akwariów, oraz serii Atlas roślin akwariowych, gdzie zgłębiamy tajemnice roślin wodnych. Uznałem, że nie da się opowiedzieć o mchach, oddzielając ich biologię od funkcji dekoracyjnej. Według mnie te 2 sfery są nierozerwalne. Zrobimy przegląd gatunków mchów z podziałem na ich zastosowanie w aranżacji akwarium. Rozwiejemy też mit o tym, że każdy mech ma takie same wymagania. Tak nie jest. Dowiecie się, które gatunki mchów są mało wymagające, a które wymagają nawożenia podobnie jak rośliny. Chociaż z tym nawożeniem różnie to bywa, to w zależności od tego, czy macie dużo ryb w akwarium, czy nie. Zaczniemy od fundamentów, czyli od biologii, bo to ona dyktuje nam warunki uprawy.
Czy mchy to typowe rośliny? I tak, i nie. Z naukowego punktu widzenia mchy, czyli mszaki, to organizmy pionierskie. Najważniejsza różnica, którą musisz zapamiętać jako akwarysta, to fakt, że mchy nie posiadają typowych korzeni. To, co widzimy, czym przyczepiają się do powierzchni, to chwytaki, tak zwane ryzoidy. I teraz pewnie sobie pomyślicie, po co on to mówi, dlaczego to takie ważne. Ponieważ mech nie pobiera składników odżywczych z podłoża, tak jak w przypadku żabienicy czy chociażby kryptokoryny. Mech pobiera substancje odżywcze, w cudzysłowie, całym swoim ciałem. To też sprawia, że są doskonałym wskaźnikiem jakości wody. Jeśli w kolumnie wody brakuje mikroelementów lub węgla, mech pokaże to pierwszy. Z drugiej strony to właśnie ta cecha sprawia, że mchy są genialnymi filtratorami. Przeważnie w zbiornikach z dużą ilością mchów jest krystalicznie czysta woda. Ich gęsta struktura wyłapuje detritus i pył, co czyni wodę bardziej klarowną, ale też wymusza na nas dbanie o czystość po to, żeby po prostu nie zalepić tego mchu tym brudem. Przejdźmy teraz do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli doboru mchu do konkretnego miejsca w akwarium. Dlatego, że to w sumie najczęściej popełniane błędy takie techniczne. Efekt wiszącego mchu na korzeniach. Jeśli Twoim celem jest stworzenie mrocznego lasu, starego drzewa z powiedzmy taką dużą brodą z mchu, lub po prostu chcesz, aby zieleń aż spływała kaskadą w dół po tych korzeniach, według mnie królem jest tutaj Weeping Moss. Jego nazwa nie jest przypadkowa. Płaczący mech. W przeciwieństwie do większości roślin, które dążą do światła i idą w górę, Weeping Moss rośnie zgodnie z grawitacją, czyli do dołu. Jest idealny do szczepienia na końcówkach cienkich gałązek. Daje wtedy efekt tak zwanej płaczącej wierzby. Jest jednak nieco bardziej wymagający. Lubi stabilne parametry i czystą wodę, w przeciwnym razie traci swój zwarty pokrój. Mchy na kamienie i tak ogólnie na twarde struktury. Tutaj z kolei potrzebujemy czegoś, co mocno przywiera i tworzy zwarte kępy i niekoniecznie długie zwisy. Klasykiem oczywiście jest Java Moss, ale umówmy się, że w nowoczesnym aquascapingu bywa nieco chaotyczny i trudny do okiełznania. Według mnie o wiele lepszym i bardziej eleganckim wyborem na kamienie będzie Christmas Moss. Jego pędy przypominają kształtem choinkę i tak się skojarzyło to ze świętami, że powstała jego nazwa. Listki ma gęste i w kształcie trójkąta. Świetnie też nadaje się do maskowania łączeń między skałami czy korzeniami. Jeszcze ciekawszym wyborem na kamienie, ale jednak rzadziej spotykany, jest nie mech, tylko wątrobowiec, czyli minipelia. Wygląda jak miniaturowa zielona rafa koralowa. Rośnie bardzo wolno i oblepia kamienie i korzenie, dając niesamowitą teksturę i skalę, szczególnie w mniejszych zbiornikach. Jeśli zapewnimy minipeli wystarczającą ilość światła i CO2, wtedy efekt jest naprawdę spektakularny. Teraz mchy na podłoże i formy rozłożyste. Czy mech może robić zatrawnik? Oczywiście, że tak. Tutaj doskonale według mnie sprawdzi się Phoenix Moss. Jest to jeden z najpiękniejszych mchów w ogóle. Jego listki są delikatne, pierzaste i układają się w formę przypominającą fontannę. Stąd też nazwa. Rośnie powoli, jest ciemnozielony i co najważniejsze, nie dziczeje tak szybko jak inne odmiany mchów. Ułożony na płaskich kamieniach lub siatce na dnie, tworzy puszysty, miękki dywan, który jest rajem
dla krewetek. No właśnie, jeśli wspominamy o krewetkach, warto zaznaczyć rolę mchu w hodowli tych skorupiaków. Mchy w naszych akwariach spełniają nie tylko role dekoracyjne, ale też tak zwanego żłobka dla niewielkich krewetek i na rybku. Ta gęstwina, o której mówiliśmy, to naturalny inkubator dla mikroorganizmów, którymi żywią się najmniejsi mieszkańcy naszego akwarium. Według mnie w krewetkariach mech to wręcz konieczność, a nie tylko ozdoba. I teraz może chwilkę o wymaganiach mchów. Panuje przekonanie, że mchy rosną w ciemności. Owszem, takie mchy jak na przykład Java Moss potrafią przetrwać w słoiku na parapecie ustawionym od północnej strony. Ale te bardziej szlachetne odmiany, jak na przykład Physidens czy Ricardia, do pokazania swojego gęstego pokroju, kompaktowej budowy, potrzebują solidnego oświetlenia i suplementacji CO2. Bez tego będą takie wyciągnięte do góry, rzadkie i blade. I tutaj bardzo ważna rada: nie bójcie się ciąć mchu. Regularne przycinanie mchów to sekret ich gęstości i wytrzymałości. Często, kiedy boimy się przycinać mech, bo jest taki ładny, on sobie rośnie do momentu, kiedy jest za gruby, za gęsty i do dolnych partii tego mchu nie dochodzi światło. Wtedy bardzo szybko potrafi się oderwać od powierzchni, do której był przytwierdzony i cały urok pryska. To właśnie zmora wielu akwarystów, którzy boją się przycinać i pielęgnować mchy. I w końcu spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Mchy w akwarystyce to coś więcej niż rośliny, ale z punktu widzenia biologii to nieco mniej niż rośliny. Dla mnie w aquascapingu to taka tkanka łącząca cały projekt. Są niemal jak spoiwo, które skleja martwą naturę, kamienie i drewno z żywym ekosystemem. Niezależnie od tego, czy wybierzesz zwisający Whipping Moss, płożącą się Ricardię, czy pierzasty Christmas Moss, pamiętaj, że dobierasz nie tylko kolor, ale przede wszystkim fakturę i kształt, który zdefiniuje charakter Twojego akwarium. Według mnie to jest materiał idealny, który łączy w sobie cierpliwość, ale odwdzięcza się pięknem nieosiągalnym dla żadnej innej grupy roślin. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, który z wymienionych mchów, a może jakiś inny gatunek, sprawił Wam najwięcej radości, a z którym mieliście najwięcej problemów. Wasze doświadczenia też są bezcennym uzupełnieniem tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Jeśli ten hybrydowy format tego odcinka przypadł Wam do gustu, oczywiście potwierdźcie to polubieniem tego filmu, subskrypcją, a może nawet wsparciem tego kanału. Ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!